Bez względu na to, czy obchodzicie walentynki, czy singieltynki, czy nie obchodzicie nic, każda okazja jest dobra do tego, aby się ogarnąć, aby mieć taki self-care'owy me time, więc ja zapraszam Was dzisiaj na mój me time, na takie get ready with me razem ze mną. Oczywiście get ready with me inspirowane walentynkami. Zrobimy sobie wspólnie pielęgnację, włosy, stylizację, makijaż, wybierzemy sobie fajny zapach, bo dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z marką Made in Lab i pokażę Wam dosłownie idealny, moim zdaniem idealny walentynkowy zapach. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Jak myślę sobie o self-care, to zawsze myślę o herbatce. Nie wiem, co jest takiego magicznego w herbatce, ale po prostu jak mam herbatkę pyszną i cieplutką, to ja po prostu od razu się czuję taka zaopiekowana i otulona. Także smacznego, jeżeli Wy również macie herbatkę. Zacznijmy sobie od pielęgnacji, bo rano tylko umyłam buzię wodą i jeszcze nic na nią nie nakładałam. W ogóle jestem w bluzie mojego Bartka i czuję się bardzo, bardzo walentynkowo z tego powodu. Zacznę sobie od serum tego z Returnu. Pokazywałam Wam je ostatnio, bardzo lubię to serum. I ja sobie tak mniej więcej 3 kropelki nakładam i wklepuję, troszkę rozprowadzam, ale wklepuję sobie, wiecie, w strategiczne miejsce, tak bardziej tu w chomiczki. Krem pod oczy Pecky Eye, cudowny kremik. Zresztą dzisiaj sami ulubieńcy dosłownie. Do pielęgnacji. I na całą twarz Dr. Altea. Ten barierowy krem. To jest cudowny krem. Dosłownie jak plasterek. Ok, słuchajcie, zajmijmy się włosami, bo są jakieś takie niemrawe trochę. Przeczesuję je sobie i mam wrażenie, że są takie trochę oklapnięte. I mam taki magiczny trik, bo ja nie kupuję raczej jakichś suchych szamponów, takich rzeczy nie przepadam, ale właśnie jak mam wrażenie, że są jakieś takie niemrawe trochę, to biorę sobie puder, sypki puder do twarzy, obojętnie jaki macie, delikatnie rozprowadzam w palcach i tak sobie wmasuję dosłownie, wiecie, przy skórze głowy, tam gdzie właśnie są jakieś takie bardziej oklapnięte albo zaczynają się delikatnie strączkować, to taka odrobina pudru naprawdę fajnie je odświeża. Biorę sobie takie spinki żabki malutkie i będę je sobie delikatnie upinać. I biorę sobie tak, najpierw jedną taką kępkę, wpinam żabką i teraz drugą kępkę i jeszcze jedną kępkę. Teraz z drugiej strony. Takie żabki przy krótkich włosach to jest w ogóle najlepsza opcja upinania ich. Tak się prezentuje mój bardzo skomplikowany fryz. Jak to się mówi, low effort, high impact, czyli mało wysiłku, dużo efektu. Tak lubię najbardziej. Przechodzimy do makijażu. Jeszcze nie wiem, co będę do końca chciała zrobić na oczach, ale na pewno mam ochotę na takie typowo, stereotypowo walentynkowe kolory. Jakiś róż, może nie czerwie, może fiolet, może jakieś serduszka, takie wiecie, tak, żeby było wręcz troszeczkę trącało o kicz. Na to mam dzisiaj ochotę. Zacznę sobie w każdym razie od podkładu z Lancome i zaczynam aplikację. Pędzelek jest z Glam Shopu, to jest T132 i zaczynam sobie cieniutką warstewkę wklepywać. W ogóle nie wiem, czy widzieliście zapachy Made in Lab w Biedronce. One ponoć tam mają być wprowadzone na stałe, więc jestem ciekawa, czy w Waszych Biedronkach już te zapachy są. Tam póki co mają być na razie dosłownie takich kilka kultowych zapachów, chyba 3 damskie i 3 męskie, ale wiecie, może się z czasem rozwinie oferta i z czasem będzie tych zapachów więcej. Myślę, że fajnie, jak te zapachy będą też bardziej dostępne. Jakby jeszcze tam były testery, to już w ogóle super, no bo wiadomo, że fajnie jest sobie najpierw te zapachy powąchać. Mam cieniutką warstwę podkładu, więc przechodzę do korektora. Tutaj użyję sobie tego z Glam Shopu pod oczy. I pod oczy dosłownie kropeczka, kilka kropeczek, a jakieś wystające jeszcze niedoskonałości. Doklepuję sobie wszystko pędzelkiem. Przechodzę do bronzera i użyję sobie tego bronzera w kremie z Glam Shopu w odcieniu Zimna Oliwka. I pędzelek ST3. Tak właśnie zastanawiałam się, na jaki makijaż mam dzisiaj ochotę. Mam w ogóle bardzo właśnie fajny zapach, który mnie trochę zainspirował do tego makijażu, żeby był ten makijaż taki trochę uroczy. Jak powąchałam ten zapach, to po prostu od razu wiedziałam, że muszę Wam o nim powiedzieć. Numer 122. Słuchajcie, to jest po prostu zapach arbuzowy. Jest
po prostu przeuroczy. To jest kategoria owocowo-wodna, więc jest taki fajny, świeży, orzeźwiający, ale no jest trochę taki słodki, ale słodki, tak owocowo-słodki. Tam są w nutach głowy jest gruszka, są cytrusy, ale właśnie w nucie serca jest arbuz. Nuty wodne, sól morska, truskawka, jabłko i w bazie bursztyn, piżmo i czekolada. I ten zapach, no nie wiem, on mi się totalnie kojarzy z walentynkami, bo jest po prostu totalnie uroczy, słodki, taki dziewczęcy. Ja jak byłam młodsza, to bardzo lubiłam takie zapachy owocowe. Właśnie lubiłam na przykład zapach zielonego jabłuszka w perfumach, albo jakiś, nie wiem, balsamach do ciała, czy jakaś truskawka, coś takiego, wiecie, takiego uroczego, ale po prostu coś, co od razu chwyta za serce, jak ktoś ciebie powącha, powiedzmy. Jakaś brzoskwinka, czy właśnie jakieś jabłuszko, truskawka, arbuz, melon. To są dla mnie takie zapachy, które mi się tak właśnie kojarzą z takimi trochę moimi bardziej młodzieńczymi latami. I ten po prostu zapach totalnie przywodzi mi na myśl te czasy, jak właśnie uwielbiałam takie zapachy, żeby się, wiecie, podobać chłopakom trochę. Piękny jest ten zapach. On na starcie jest taki bardzo świeżutki, orzeźwiający, właśnie czuć trochę takie nuty, może jako takich cytrusów nie czuć, ale czuć, że on jest taki orzeźwiający, delikatnie kwaskowy. Ale on się po jakimś tam czasie, jak na przykład powącham korek, który psikałam tam, nie wiem, 2 dni temu, no to on już jest taki trochę słodkawy. To jest taki arbuzik, który czujemy często właśnie w zapachach balsamów do ciała, w zapachach, nie wiem, błyszczyków. Może pamiętacie, takie błyszczyki były kiedyś z kulką, nie w aplikatorze, tylko właśnie z taką kuleczką. No to one często miały takie owocowe zapachy i to mi bardzo przypomina te właśnie błyszczyki kuleczkowe. Totalnie po prostu moje czasy gimnazjum uwielbiam. Po prostu jestem zauroczona tym zapachem. To jest w ogóle inspiracja zapachem Escady Sorbetto Rosso, tylko no wiadomo, ten to jest po prostu dużo tańszy, więc można sobie pozwolić nawet tak, żeby mieć okazjonalnie taki zapach u siebie i właśnie może na jakąś randkę czy coś takiego. No dla mnie to jest taki totalnie randkowy zapach. Oczywiście no każdy ma swoją interpretację zapachów randkowych. Niektóre kobiety właśnie lubią jakieś takie super słodkie, gurmandowe zapachy. Inne kobiety będą wolały jakąś taką troszkę męską energię w tych zapachach, ale dla mnie jak ja lubię takie właśnie trochę męskie nuty, tak ten jest właśnie dla mnie takim totalnie dziewczęcym, cudownym zapachem. Cuteness overload po prostu totalnie. Teraz na Made in Lab macie promocję minus 30% na zapachy te 100 ml, takie duże butle, więc możecie sobie pozwolić właśnie na takie może jakieś zapachy inspirowane, troszkę bardziej walentynkowe, albo możecie po prostu kupić komuś na prezent, no bo na walentynki też często obdarowujemy się jakimiś prezentami, więc dla kogoś albo dla siebie, jeżeli obchodzicie singieltynki, to też jak najbardziej możemy sobie taki prezent sprawić, a wybierając sobie sposób dostawy DPD Pickup macie przesyłkę za 2 zł i możecie sobie ją odebrać albo w automatach paczkowych DPD, albo w Żabce, kiedy Wam wygodnie i kiedy chcecie. Użyję sobie teraz różu z Flower Nose i nakładam sobie różu, potem może sobie coś jeszcze dołożymy, zobaczymy, wiecie, jakie będą nastroje, ale widzę tutaj całkiem sporo różu, więc to powiedzmy jest taki bazowy. Piękny jest ten kolor. W ogóle jeżeli macie bardzo jasną karnację i wszystkie róże wypadają u Was za mocno, albo w ogóle ciężko się nimi pracuje, bo właśnie są za intensywne, to ten kolor Little Angel Collection i odcień 04 Rose Ashes jest po prostu cudny, bo on jest taki właśnie delikatniusi. Będzie wspaniały do jasnych porcelanowych cer. Możemy się też delikatnie tutaj przypudrować. I przechodzę do brwi. Użyję sobie na początku kredki, żeby delikatnie wypełnić brwi kolorem. Ok, niech będzie tak delikatnie, żeby też te brwi nie przytłoczyły nas tutaj. I troszeczkę mydełka do utrwalenia. A z brewkami to jednak człowiek wygląda jak człowiek. Znowu wyciągnęłam sobie jakieś
milion paletek, bo ciężko mi się zdecydować, który konkretnie róż, czy tam fiolet mam ochotę użyć. Zaczynam sobie od bazy, to jest cieniobaza z Glam Shopu, odcień Nude Róż. Zacznijmy sobie może od takiego pięknego fioletu z paletki z NYXa. I lecimy sobie z zewnętrznym kącikiem. I tak wyciągam sobie troszkę ostrzejszy kształt. I pogłębię sobie wszystko takim ciemniejszym fioletem z paletki Delicious Delights. Ten sam pędzelek nabieram sobie tylko na czubeczek i tutaj w zewnętrznym kąciku blenduję. Ostrożnie, żeby tego kształtu całkowicie nie zaburzyć. Już to i tak będzie takie rozblendowane, ale jednak chcemy, żeby oko było wyciągnięte, więc musimy działać precyzyjnie. Ładne fioleciki. Dawno nie używałam fiolecików, bo jakoś tak nie przepadam aż tak bardzo za fioletem, ale tak mi się, powiem wam, ostatnio zachciało. Normalnie mnie przyszpiliło do tego fioletu. I widzicie, że ja ten ostry kształt uzyskuję dosłownie tylko takim puszystym pędzelkiem. Nie potrzebuję tutaj żadnego specjalnego, ostrzejszego narzędzia, tylko odpowiedni nacisk i sposób trzymania pędzelka i będziemy mieć taki właśnie troszkę wyciągnięty efekt. W sensie chodzi o to, żeby pracować bardziej czubeczkiem, wtedy mamy więcej tej definicji, no nie? Teraz zmieniam sobie pędzelek, on jest czysty, tylko strasznie mi się odbarwił, nie mogę go doprać. I wezmę sobie taki fiolecik z paletki Brzoskwiniowy Puch. I będę sobie wchodzić tym kolorem tutaj w załamanie powieki. I troszkę też w wewnętrzny kącik. On w ogóle wypada trochę cieplej niż w opakowaniu. Bo tu zobaczcie, jest taki wręcz jak bez, taki liliowy. A tu na oku troszkę ma inny kolor. Ale to nic. Też jest ok. Ależ mi się te kolory podobają. Chyba zatęskniłam za fioletem, serio. Tak sobie to stopniowo buduję, blenduję i rozciągam ten makijaż. A jak się zbuduje ten fiolecik, to jest naprawdę przepiękny. Odrobinka bieli podłóg brwiowy z paletki Delicious. Minimalnie. I teraz sobie przejdę do dolnej powieki, tak będę sobie stopniowo tutaj kombinować z tym makijażem, bo jeszcze nie do końca wiem, co do końca chcę, więc tak sobie po prostu stopniowo tworzę, coś tam dziergam. Wracam do tego pierwszego pędzelka i ciemnego fioletu z paletki Delicious. Na sam czubeczek nakładam i aplikuję na dolną powiekę. Tu się koncentruję na razie tylko w tej zewnętrznej części, żeby tutaj kolor był intensywny, a tutaj dalej właśnie jeszcze nie do końca wiem co, ale będę chciała może jakiś błysk położyć, może coś właśnie jasnego, może coś jasnego, słuchajcie, może biel w ogóle. I dokładam sobie też z powrotem tego fioletu tutaj po przyblendowaniu, wiecie, wytrącił mi się delikatnie, więc budujemy sobie. Teraz ten ciemny fiolet biorę sobie na skośny pędzelek i kontynuuję jego aplikację, ale widzicie, tak z centymetr niżej, tak w miejscu jakby z załamania powieki dolnej. Zobaczcie, czyli tutaj, gdzie robi mi się takie naturalne załamanie, ciągnę ten kolor do środka, do wewnętrznego kącika. Na razie to może wygląda dziwnie, ale trust the process. Takim mniejszym pędzelkiem nałożę sobie teraz biel, też z paletki Delicious. Właśnie nie wiem, czy sama biel mi wystarczy, czy fajnie by było tutaj nałożyć najpierw jakąś bazę. Zaraz sobie zobaczymy.
Widzicie ten efekt? Kawaii desu ne! I wydaje mi się, że sam cień tutaj wystarczy. Nie potrzeba zrobić tego jeszcze mocniej, bo wtedy wyjdzie tak trochę graficznie. Jak będzie aż taka mocna plama, to wiecie co, to może tutaj też ta biel. Chociaż chciałam jakiś błysk jeszcze tutaj gdzieś walnąć. Ale wiecie, zaraz coś się znajdzie, jakieś miejsce. Klepuję sobie tą biel palcem. To taki mój trik, żeby zbudować jasne kolory i pastelowe mocniej. Wow. Ja w ogóle miałam plan, żeby tutaj gdzieś wcisnąć jeszcze błękit, więc ja chcę ci wcisnąć jeszcze róż, błysk i błękit. Nie wiem gdzie, ale coś muszę wymyślić. Takim dużym, puszystym pędzelkiem i cieniem marshmallow będę łączyć sobie mój makijaż oka z różem, więc wprowadzam go sobie tutaj jakby od dolnej powieki, rozcierając ku kości policzkowej i będę w ten sposób łączyć sobie z różem suchym, który będę nakładała za chwilę i wezmę sobie chyba ten róż z Glam Shopu, z tej pierwszej takiej kolekcji jakby walentynkowej i to jest Zakochanie. Idealnie wpasowuje nam się tutaj w team i widzicie, nakładam tak trochę wyżej, jakbym właśnie chciała nałożyć na kość policzkową, trochę jak rozświetlacz. Zresztą teraz tutaj to się nakłada nie tylko rozświetlacz, właśnie często się nakłada tutaj róż. Na kolorystycznie tutaj pasuje idealnie. No, więc mamy nasz róż w makijażu. Po prostu róż jest różem. Niech rozświetlacz też nam tutaj pasuje. Użyję sobie tego od Eveready Lipstick Monster. Delikatnie biorę sobie ten górny. On jest taki różowo-fioletowy. I chodzi za mną ten cień. To jest taki pojedynczy cień z Glam Shopu, multichromowy wariat. Ale on nie jest taki bardzo multichromowy. On jest taki właśnie fioletkowy i nałożę go tutaj na łączenie bieli i fioletu na dolną powiekę. Także dziś bawimy się znowu w 5 palet, 1 makijaż, zamiast 1 paleta, 5 makijaży. Ale tak jak mówiłam, trzeba korzystać ze swojej kolekcji, cieszyć się nią, inspirować się nią, więc ja tak właśnie robię. Narysuję sobie też kreskę tym pisakiem z Mio. No, z kreseczką to jest po prostu petarda. No i te eyelinery po prostu 3 ruchy i gotowe. Ciągnę sobie też tutaj wzdłuż linii rzęs bardzo cieniutką kreskę, żeby mieć taką fajną definicję. Myślę, że może przykleimy sobie też jakieś kępeczki dzisiaj albo sztuczne rzęsy, więc będzie akurat się to ładnie łączyć. Robię dzióbeczek. Och, ciężko się mówi i robi takie precyzyjne rzeczy. Nie ma w etapie swoich umiejętności takiego momentu, że już robisz to na takim luzie, że sobie swobodnie oddychasz i w ogóle z palcem w nosie. To jest zawsze taki delikatnie stresujący moment. No i mówię wam, że kusi mnie jeszcze dołożyć tutaj odrobinkę błękitu. Nie wiem, czy nie zwalę, ale spróbujemy. Ten jaśniutki dołożę sobie tutaj. W ogóle fiolet i błękit. To jest takie piękne połączenie. Dawno go nie wykorzystywałam, ależ to jest cudne. I tam się właśnie taki piękny zrobił fiołkowy odcień na łączeniu. Jejku, jak ja to kocham. Jak ja to kocham. Tu też sobie trochę dołożę. Tym pędzelkiem po fiolecie jaśniejszym jeszcze sobie tak minimalnie tym błękitem tutaj rozetrę.
I love it. Nie no, te kolory to jest cudeńko, ten kształt w ogóle, taka trochę manga nam wyszła dzisiaj, ale to po prostu idealnie dla mnie pasuje do właśnie takiego klimatu, jaki chciałam uzyskać, taki wiecie, słodziutki, walentynkowy aż za bardzo. I jeszcze wiecie co? Ja sobie ściągnę jednak trochę tego tuszu. O nie, ja to jestem ciemajda. Chciałabym chyba... Czym ja chciałam tuszować? Bo chciałabym się chyba skupić tutaj na zewnętrznej części rzęs. Skorygujmy sobie ten mały błąd. Biorę sobie płyn micelarny na patyczek. Tak go dobrze wprowadzam, żeby on nie ociekał mi tym płynem, tylko żeby mi po prostu zdjął to, co trzeba. Ostrożnie sobie to ściągam i teraz czystą stroną patyczka jakby blenduję krawędzie, bo jak będą ostre i odcięte, to faktycznie będzie ciężko nam dołożyć tutaj koloru, tak żeby się nie odcinał, nie robiła się plama. Te krawędzie zmiękczam, no i zbieram nadmiar ewentualnej jakiejś wilgoci tutaj płynu. Możemy sobie z powrotem dołożyć odrobinkę bazy w to miejsce, tylko tu już trzeba tak naprawdę ostrożnie sobie, najlepiej pędzelkiem to wszystko rozprowadzić. I tak, żeby nachodziła ta baza też troszeczkę na cienie. I wracamy do naszych kolorków, czyli fiolecik tutaj w wewnętrznej części i biel tutaj. Także słuchajcie, nie ma rzeczy, których się nie da naprawić. No, czasami się nie da. Czasami jest taka wpadka już, że koniec. Ale wiele rzeczy da się uratować. No i ociupinkę tego błękitu jeszcze sobie tutaj dołożymy. No i myślę, że sytuacja jest uratowana. I rzęsy nałożę sobie te z Glam Shopu model Sara. Ale to jeszcze nie koniec bycia cute. Biorę sobie różowy eyeliner i będziemy sobie rysować serduszka. Wezmę też sobie fioletowy. Będziemy mieć różne kolory serduszek, bo możemy. Połączyłam sobie jeszcze ten róż z bielą i dokładam trochę takich jaśniejszych serduszek. No zobaczcie, to jest too cute, po prostu too cute. Słuchajcie, została nam wykończeniówka. Nałożę sobie trochę konturówki. To jest różana z Glam Shopu. I tak się koncentruję tutaj głównie na centralnej części ust. I na to błyszczek ten mój z AA w odcieniu American Pie numer 11. O, cukiereczek. No i teraz słuchajcie, wykańczamy temat, także zdejmuję tą moją mężową bluzę. Mieć różową koszulę i jej w tych okolicznościach nie wykorzystać, to byłby grzech. Dołożę sobie jeszcze taki naszyjniczek w stokrotki i coś na paluchy. Tu będzie fiolet, mi troszkę nawiązywał do makijażu. No i nasz zapach. Po prostu, no nie wiem, aż mi się gęba śmieje na ten zapach. Ok, moi drodzy, więc tak prezentuje się skończony look inspirowany walentynkami. Dajcie mi znać, jak wam się podoba. Mamy tutaj różyk, mamy fiolet, jest słodko, jest uroczo, totalnie tak, jak chciałam. I dodatkowo fajnie się łączy ten makijaż właśnie z tym zapachem. I jeżeli macie jakieś takie swoje sprawdzone zapachy, właśnie może na randkę, może właśnie takie w klimacie walentynkowym, coś, co wam się właśnie kojarzy z tymi okolicznościami, to koniecznie napiszcie na dole w opisie. Jestem mega ciekawa, czy macie coś fajnego, ciekawego do polecenia. I właśnie jak macie jakieś fajne owocowe zapachy, to też polećcie, bo ja mam totalnie fazę na takie właśnie cute, owocowe zapachy. Jeśli lubicie tego typu odcinki, to zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się do następnego i widzimy się w sekcji komentarzy. Pa, pa!